Cześć, dziś gościem kanału jest Magda i poproszę Ciebie, żebyś opowiedziała kilka słów o sobie. Cóż, jestem Magda, w internecie znana jako Zimna Kawa na zapleczu, Zimna Kawa w Niderlandach. Pseudonim się wziął od bycia mamą, to jest mamą, to rozumie fenomen zimnej kawy. W Holandii przeszłam na Koude Koffie. Przeprowadziliśmy się do Holandii z rodziną. Mieszkamy tutaj obecnie, z rodziną mieszkam 3 lata. Wcześniej mieszkałam w Amsterdamie 3-4 lata. Mam 2 dzieci, męża, pracę, dom. W miarę normalne życie w Holandii. Planuję tutaj zostać na stałe. To też jest troszeczkę inna jakość mieszkania w Holandii, jeżeli myślimy o powrocie, jesteśmy tutaj czasowo, a jeżeli myślimy o życiu tutaj na stałe, to się zmienia troszeczkę percepcja widzenia pewnych rzeczy i bycia tutaj. Tak. Dzisiaj będziemy mówili o byciu mamą w Holandii, także Magda też opowie, myślę, trochę swoich doświadczeń i tego, jak to tutaj po prostu wygląda. No i pierwsze pytanie takie, czy przyniosłaś się z rodziną do Holandii? Tak, przeniosłam się z rodziną, wcześniej mieszkałam bez rodziny w Amsterdamie. Z rodziną mieszkam w Lelystad i uważam, że to jest naprawdę dobry wybór, życie w mniejszym mieście holenderskim z rodziną. Mam 2 dzieci, chodzą do szkoły, rozwijają się, kochają Holandię i wszystko jest fantastyczne. No bo Ty się tutaj przyniosłaś, dzieci nie rodziłaś, nie? Nie rodziłam się. Mój syn miał 5 lat, moja córka miała 2 lata, jak się przeprowadziliśmy tutaj. Poszła od razu do holenderskiej szkoły, znaczy mój syn był od razu rzucony do pierwszej grupy. W przeciągu pół roku zrobił tą pierwszą grupę, później na drugi semestr przenieśli go już do drugiej grupy, bo już załapał słownictwo, w ogóle dzieci niesamowicie szybko łapią ten język. I w przeciągu 3 miesięcy mój syn był w stanie już się swobodnie komunikować. Wiadomo, że jeszcze ten zasób słownictwa był dużo mniejszy niż rodowitych Holendrów, ale był w stanie się komunikować, rozumieć, wykonywać polecenia. Moja córka, zanim poszła do przedszkola, oglądała bajkę holenderską, Święta Pepa i Psi Patrol. I to zrobiło tak mega dużą robotę, że jak poszła do przedszkola w wieku 3 lat, bo ja zaczęłam pracować i ona zaczęła chodzić do przedszkola tutaj, to powiedziano mi, że ona wszystko rozumie. O, to bardzo Także fajne. ja byłam naprawdę zaskoczona, że ona rozumie holenderski, bo my o tym nie wiedzieliśmy. No bo jeszcze, wiadomo, ona była jeszcze za mała, żeby z nami nie rozmawiała po tym holendersku. Z bratem też jeszcze nie rozmawiała. Teraz już rozmawiają po holendersku, kłócą się po holendersku i w ogóle ich dialog moich dzieci jest holenderski. Ze słówkami, ze wtrąceniami polskimi, jak czegoś nie wiedzą. Ale to już jest zupełnie inny sposób myślenia. I to jest naprawdę niesamowite, bo ja widzę po moim synu, że on myśli po holendersku i tłumaczy na polski. I to jest takie wow. No, Tylko to jest 3 lata, nie? tylko 3 lata. To naprawdę duży progres. I nauczył się czytać, mówić. Ma jeszcze, jak oglądam raporty, to widać, że jest troszeczkę, to słownictwo jest słabsze, ale na przykład czyta najlepiej w klasie, nie? I dla mnie to jest takie wow, dzieci, nie? Ja się przyznaję, jestem noga z języków i się bardzo męczę przy nauce holenderskiego, przy wymowie czy coś takiego. I on słyszy rzeczy, moje dzieci zaczynają słyszeć już rzeczy, których ja nie jestem w stanie. To holenderskie czy coś tam, jak ja to wymawiam, to mój syn się ze mnie śmieje, że to nie tak. Ja nie słyszę różnicy, ale odwrotnie, on nie słyszy różnicy pomiędzy capka a czapka. Dla niego to już jest tak podobny dźwięk i obcy dźwięk, że on nie jest. Czyli holenderski trochę lepiej. Znaczy ona słyszy już po holendersku. On myśli po holendersku, on zaczyna słyszeć. W sensie holenderski lepiej niż polski? Tak. I zaczyna już mieć ten polskie dźwięki i zaczynają mu już tam wylatywać, pomimo że rozmawiamy w domu po holendersku, po polsku,
no ale nie jesteśmy w stanie non-stop prowadzić dialogów z różnym słownictwem, więc a w szkole przez te kilka godzin jest non-stop w tym holenderskim, więc on to chłonie jak gąbka i już tam wsiąkł, no i dla niego polski to już jest powoli zaczyna być taka egzotyka, nie? I dla mnie to jest takie... Ostatnio z nim właśnie rozmawiałam, czy on słyszy różnicę pomiędzy czapka a capka, on mówi, że średnia. No ale jak załapał tak szybko holenderski, to może polski też z czasem. Myślę, że on się utrzyma ten polski, bo będziemy na pewno pielęgnować. Ja mu każę troszeczkę książki czytać po polsku, czy ogląda coś po polsku, żeby jednak utrzymać. Ale też nie mam jakiegoś ciśnienia, że on musi perfekcyjnie dobrze mówić, gramatycznie. Ma się w stanie skomunikować. I dla mnie to jest wystarczające. Bardziej mi zależy, żeby się uczył angielskiego tak naprawdę poprawnie niż polskiego. Nie? No znajomość języków jest przydatna w tych czasach i to bardzo. Tak. Szczególnie angielski, prawda, jako drugi język. Polski fajnie, że zna, bo może komunikować się bezpośrednio z rodziną, czy jakieś tam przyszłościowe w pracy też jakieś są szanse, ale nie mamy ciśnienia, zostawiamy im to. Cieszę się, że się rozwijają, że im ten holenderski wchodzi, że sobie radzą z tym wszystkim, że mogą uczyć troszeczkę rodziców, bo mnie mój syn poprawia i tłumaczy mnie, jak się to mówi. Tak, także tak. Nie wiem, to zawsze zadziwia, jak dzieci szybko się uczą. Pierwsze tygodnie były ciężkie, bo mój syn, próbuję sobie tak to wyobrazić, że on poszedł do szkoły, zupełnie nowe miejsce, przeprowadzka, wchodzisz do klasy i nie rozumiesz nic. Żadnego słowa tak naprawdę nie rozumiesz. I ten pierwszy tydzień, nowa szkoła, nowy system, w ogóle te klasy, on poszedł do pierwszej grupy, te klasy są takie, tam dzieci się bawią, nie siedzą w ławkach, tylko dzieci się bawią i uczą przez zabawę przez pierwsze 2-3 lata. Więc on był tym wszystkim zafascynowany. Są też komputery, tablety, więc to jest takie, że dzieci są zainteresowane, prawda, tym wszystkim. No ale było trudno. Później zaczął troszeczkę płakać, że on nic nie rozumie, że jest mu ciężko, ale widziałam, że dostał od kolegów duże wsparcie. Widziałam taką scenkę przed oknem, jak Franiu taki stał z łzami w oczach, a kolega podszedł i go przytulił. I dla mnie to było wow. Pani nauczycielka rozmawiała z nim przez Google Translator. Tak się komunikowali na początku. Jakoś sobie tam poradzili, nie? Powoli ona troszeczkę tam przez translatora, troszeczkę na migi i jakoś tam się Frania uczył i z czasem to wszystko poszło i teraz już nie mam tak naprawdę różnicy. Także. No fajnie, że takie wsparcie dostał od... Tak, i bo to muszę przyznać, że się bardzo bałam, jak zostanie przyjęty przez otoczenie. I dla mnie ten moment, jak ten chłopczyk podszedł, oni byli od tamtego czasu byli przyjaciółmi, bo ja kojarzę twarz tego chłopczyka i mi się wydaje, że to był właśnie jego ten przyjaciel, co oni się tam razem mają taką swoją paczkę. I dla mnie to było takie wow, że te dzieci są troszeczkę inne, że on nie będzie wyśmiany, on nie będzie odseparowany, o nowy przyszedł, nic nie rozumie, pośmiejmy się z niego, tylko z taką ciekawością, z taką opiekuńczością podeszli do niego. I dla mnie to było takie przefantastyczne, że wiedziałam, że będzie dobrze, prawda? Że troszeczkę trzeba zacisnąć zęby i też tak tłumaczyłam mojemu synowi, że ten okres to jest tak jak jazda na górkę rowerem, to my jeździliśmy rowerem wtedy do szkoły, że jest bardzo ciężko wjechać pod tą górkę, ale jak już osiągniesz ten poziom, to już jest z górki, już jest łatwiej. I mówię, synu, teraz jest ciężko, ale wjedziesz na tą górkę, osiągniesz jakiś poziom językowy i już będzie z górki. I on to swojej siostrze kilka tygodni później też tłumaczył i dla mnie to było takie wow, on to naprawdę zrozumiał i naprawdę tym się kierował, że jakoś mu mogłam w tym pomóc. No i jakoś teraz jest już z górki, prawda? Teraz mama idzie pod górkę i uczy się holenderskiego. I wcale nie jest, naprawdę wcale to nie jest proste. Oj nie jest, ja wiem, bo też no trochę się już męczę z tym holenderskim. Ciężko jest się samemu uczyć.
Zazdroszczę moim dzieciom, że chodzą do tej szkoły, bo jednak kontakt z Holendrami, z językiem 24H albo może nie 24H, tylko tak. Dużą część czasu spędza. Dużo część czasu naprawdę pomaga. Teraz się cieszę, bo zaczyna od września szkołę i mam nadzieję ruszy ten mój język, bo już naprawdę bardzo dużo rzeczy słyszę, ale nie jestem w stanie dalej mówić, powtórzyć. Wszystko to jest takie chaotyczne mocno, więc potrzebuję to teraz ułożyć. Będzie dobrze. Trzymam kciuki. Musi być. Jakie formalności są potrzebne, gdy chcemy się przenieść z rodziną do kraju tulipanów? Formalności. Zasady, prawo cały czas się zmienia i dużo się rzeczy zmienia, jest bardziej dynamicznych. Na pewno akt urodzenia na papierze międzynarodowym. To jest must have, jak wyjeżdżamy za granicę. Na papierze międzynarodowym, nie polskim, nie tłumaczone, bo ja przed wyjazdem jeszcze na szybko szukałam tłumacza przysięgłego, wydawałam pieniądze na tłumaczenie aktów, co okazało się zupełnie niepotrzebne i gmina nie chciała nawet na to spojrzeć tak naprawdę. To powiedzieli, że nie potrzebują oryginalny na papierze międzynarodowym. I to jest chyba jedyny, no i dowód osobisty, ale bardzo przydaje się paszport. I jesteśmy w Unii Europejskiej, teoretycznie nie potrzebujemy tego paszportu, ale paszport się naprawdę bardzo przydaje, jeżeli chcemy załatwić coś przez internet, otworzyć konto bankowe, wziąć telefon na abonament czy internet. Przydaje się ten paszport. Ja jego nie mam, więc muszę wszystkie sprawy z dowodem, polskim dowodem osobistym iść do punktu, bo nie ma innej możliwości. Z paszportem można załatwić dużo rzeczy online. A jakie papiery jeszcze są potrzebne? Oprócz aktu urodzenia chyba nic. Dużo pieniędzy na start. Dużo pieniędzy na start. Nie, pieniądze naprawdę się przydają, bo... To wszędzie w sumie. Czy to Tak. z rodziną, czy to samemu, nie? Zawsze ta poduszka finansowa jest potrzebna. No i jednak przebywanie tutaj do Holandii z rodziną na początek jest dosyć problematyczne, bo jest ten właśnie kryzys mieszkaniowy, jest ciężko coś wynająć samemu albo za ogromne pieniądze. Możesz szukać na rynku prywatnym. Rynek prywatny jest troszeczkę niebezpieczny, bo jest zawsze ryzyko, że zostaniesz oszukany i jest droższy, ale jest bez formalności. Wynajmowanie przez maklera jest, musisz mieć historię swoich zarobków w Holandii albo właśnie zaświadczenie o dochodach z Polski, bo to też czasami niektórzy maklerzy biorą pod uwagę Twoje zarobki z Polski. Niektórzy to ignorują, ale jeżeli weźmiesz doświadczenie o dochodach z ostatnich 2 lat i zarabiasz całkiem dobrze, to masz szansę wynająć coś przez maklera. Tutaj niektórzy będą to akceptować. Jakie papiery wśród dzieci, bo ja mówię o dzieciach. Karta szczepień bardzo się przydaje, bo meldując się tutaj dostajesz po tygodniu pismo z różnych instytucji o Twoich prawach, obowiązkach, tak ogólnie bardzo. Pytają się też o kartę szczepień, jest taki wywiad na temat dzieci, więc ja już nie pamiętam, czy ja to zanosiłam osobiście, czy ja to wysyłałam, czy tylko uzupełniałam, ale w każdym bądź razie był to potrzebny dokument. Czy to ze szkoły potrzebne było? Chyba nie. Wzięłam wszystkie swoje recepty, stan zdrowia, jeżeli bierzesz jakieś leki na stałe, to wzięłam te papiery nawet po polsku, już ich nie tłumaczyłam. Wiadomo, to są łacińskie często nazwy, więc lekarz zrozumie. I tak właśnie zrobiłam, że miałam na stałe leki włączone. Poszłam do holenderskiego lekarza, przedstawiłam papier polski, wytłumaczyłam, na co to są leki, moją historię choroby, on to wszystko sobie zapisał i przedłużył mi tą receptę już w Holandii. Nie ma dyskryminacji pod tym względem. Ja nie doświadczyłam tej dyskryminacji. No, to dobrze. Na pewno zdarzają się takie przypadki i wierzę w to, że są takie przypadki, no ale to jest człowiek, tak? Lekarz to też człowiek. I też musimy naprawdę, wybór Hausarta, i to tutaj powiem do kamerki, wybór Hausarta, lekarza rodzinnego jest szalenie ważny, bo to on decyduje, czy idziesz do specjalisty, czy nie idziesz do specjalisty. Czy bycie emigrantem ma wpływ na pomoc ze strony państwa, urzędów i tym podobnych? I tak i nie, bo są pewne utrudnienia.
i są pewne, i jest pewna pomoc. Różne gminy mają różne też sposoby działania. Różne gminy mają różne podejście do klientów, do emigrantów, do człowieka. Także jeżeli w jednej gminie coś załatwisz, nie jest powiedziane, że w drugiej gminie załatwisz to w ten sam sposób czasami. U nas w Lelystad spotkałam się z bardzo miłymi ludźmi, bardzo pomocnymi. Pani w urzędzie przy rejestracji nas nie mieliśmy właśnie tego do aktu urodzenia na papierze międzynarodowym, więc powiedziała, że oni poczekają na ten dokument, żebyśmy się postarali. Wydali nam jakieś początkowe, żebyśmy już zaczęli ten proces rejestracji, że byliśmy w takim trochę zawieszeniu. Już mieliśmy nadany numer PESEL, ale nie przyszedł, nie mieliśmy już tego ostatecznego papieru, ale już mogliśmy tutaj zacząć, prawda, funkcjonować. Pani w urzędzie rozmawiała z nami bez problemu po angielsku, tłumaczyła bardzo powoli, bardzo dokładnie wszystko, upewniając się, że na pewno wszystko zostało przez nas zrozumiane, że wiemy, co mamy zrobić. Moim zdaniem urzędy są bardzo pomocne dla emigrantów i nie sprawiają żadnych problemów większych. I wiadomo, że jest to państwo, które ma swoje zasady, ma swoje reguły. W sumie jak każdy, tak jak u nas, nie? No w Polsce też tak. Też tak jest. Są pewne rzeczy, które są takie utrudnione, ale wszystko jest pokierowane czymś. Także tak. No jest to... Da się to wyjaśnić, prawda? Da się to wyjaśnić. Nie jest to kwestia rasizmu. Znaczy myślę, że też może być kwestią rasizmu, jeżeli ktoś jest rasistą. Bo... Ale też bezpieczeństwo interesów banku. Też. Ciąża i praca. O czym warto wiedzieć? W ciąży tutaj nie byłam. W pracy tutaj byłam. Czy ja się spotkałam z tym, może masz jakieś znajome, które były, bo ja miałam takie sytuacje, znałam chyba 3 dziewczyny w ciąży u mnie w pracy i jedna robiła chyba do 8 miesiąca. Tak. Mimo tego, że była z brzuszkiem, ona tam się w miarę okej czuła. Co prawda bolały ją stopy, ale pracowała tam na produkcji. Potem jej tam oczywiście team leader i w ogóle dawali jej lżejsze prace, ale ona mówiła o tym, że ona dopiero w 3. miesiącu, jak tam jej stuknął 3. miesiąc, powiedziała, że jest w ciąży. Z kolei inna koleżanka, inna sytuacja, bo ta pierwsza koleżanka była, to jest Polka, druga koleżanka z Bułgarii, była w ciąży i powiedziała agencji, że jest w ciąży przed 3. miesiącem. Jakby jeszcze nie stuknął ten 3. miesiąc i ona powiedziała za wcześnie. I oni ją zwolnili, mówiąc jej, że kończy się po prostu umowa i oni ją dlatego zwalniają. A ona była oburzona i zaczęła straszyć ich prawnikami. A ogólnie zgodnie z prawem jest tak, że najlepiej jest powiedzieć po tym 3. miesiącu czy ciąży. Nie miałam pojęcia, szczerze mówiąc. I ją po prostu zwolnili, jak ona była w ciąży. Jeżeli właśnie, bardzo ważny wątek dla wszystkich, co chcą tutaj przyjechać, jest Juridisch Loket. Juridisch Loket. U nas w Lelystad to jest otwarte tam po 2 godziny 2 razy w tygodniu, więc to nie jest dużo, ale zawsze można do nich zadzwonić, dogadać się po angielsku bez problemu, zadzwonić, napisać i oni są taką instytucją, takim doradztwem, którzy jak masz jakiś problem z pracą, z wynajęciem, ogólnie prawne problemy, jeżeli chcesz poznać prawo, to jedziesz do nich i to jest bezpłatna konsultacja. Tam podobno też są jacyś tam adwokaci, że jeżeli chcesz skorzystać z porady adwokackiej, to też jest taka możliwość. No i tak, ciąża i praca, tak, słyszałam, że tutaj długo się pracuje, moja koleżanka też bardzo długo pracowała z brzuchem. Dostawała lżejsze prace, tak, dostawała lżejsze prace. Od innej koleżanki, która rodziła tutaj w Holandii, usłyszałam, że rodzi się w domu. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań od lekarza, to rodzi się w domu. Ona akurat miała poród w szpitalu, no bo miała właśnie jakąś tam dolegliwość zdrowotną, że musiała być w szpitalu. Tak, domyślnym porodem jest poród w domu, chociaż starają się od tego jednak odchodzić, bo śmiertelność, jakiś tam współczynnik śmiertelności był wysoki, ale to słyszałam z 10 lat temu. Nie wiem, jak jest teraz. Właśnie od tej koleżanki, która była w tym chyba 7 czy 8 miesiącu jeszcze pracowała, ta Polka, i ona miała tę pracę lżejszą, ona mówiła, że ona dostanie opiekunkę,
która po Tak. porodzie tam jej będzie pomagała przy dziecku, albo jej posprząta, coś tam zrobi w domu, Tak. że będzie miała taką pomoc. Że ugotuje, jakiś tam krótki, posprząta. tak, przez jakiś krótki czas. I ja w ogóle uważam, że to jest bardzo fajna To jest sprawa. fantastyczna rzecz. Co prawda koleżanka tam powiedziała, ja nie chcę, żeby jakaś obca baba mi coś tam no i tam niby się zirytowała, ale myślę, że ostatecznie może jednak skorzysta z tej pomocy. Myślę, że ze sprzątania i z gotowania skorzystała na pewno. Tak, to jest fantastyczne. Są wady i zalety właśnie. Długo się pracuje w ciąży, nie ma tego zwolnienia. Szybko wraca się do pracy, bo po 3 miesiącach urlop macierzyński jest tylko 3 miesiące. Więc ja osobiście nie wyobrażam sobie takiego maluszka 3-miesięcznego oddawać, no ale takie są realia tutaj, tak są ludzie przyzwyczajeni. Czy uważasz, że samotnym rodzicom może być lepiej w Holandii niż w Polsce? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to jest być samotną matką tutaj, bo ja mieszkam z partnerem, więc tego nie doświadczyłam. Wydaje mi się, że można, to są różne opinie, bo kiedyś poruszyliśmy jakiś temat na jakimś forum, że z mieszkaniami, że jeżeli są jakieś gminne, socjalne mieszkania przeznaczone dla ludzi w trudnych sytuacjach, i kiedyś z kimś rozmawiałam, bo jakaś samotna matka pisała, że chce odejść, prawda, i jest w trudnej sytuacji, bo nie będzie miała gdzie mieszkać. No i ja napisałam, że może warto wybrać się do gminy i po prostu podpytać, czy są jakieś, czy są w stanie pomóc. Ktoś odpisał, że to nie ma znaczenia, a już jak jesteś Polką, to w ogóle absolutnie nie dostaniesz, bo to jest przeznaczone dla Holendrów. Możliwe, bo jest jakaś pula tych mieszkań, czy studenckich, czy pracy przeznaczona dla rdzennych mieszkańców, co jest jak najbardziej zrozumiałe moim zdaniem. Jest też ta pula dla emigrantów. Myślę, że jest duża swoboda w pracy, bo jest coś, czego chyba nie ma w Polsce, albo nie jest to aż tak popularne, że matki mogą pracować 4 dni w tygodniu, 3 dni w tygodniu, że my mamy prawo redukować ilość godzin ze względu na dzieci. Jak ja to powiedziałam moim znajomym, to się zdziwili, więc wydaje mi się, że coś takiego może nie być dosyć popularne w Polsce. Jeżeli chodzi o to bycie samotnym rodzicem, no to nie każdy ma taką sytuację, bo są osoby, które mają wsparcie kogoś bliskiego, babci, dziadka, tak? No i jeżeli ci dziadkowie są gdzieś w Polsce, a ty jesteś tutaj sama, no to będzie trochę trudniej, nie? Samemu to wszystko, tak jak mówiłaś, że no jednak i praca, i dziecko. No ciężko to jest. Ale też zdarza się, że ktoś ma taką sytuację rodzinną, że mimo tego, że jest w Polsce, to dziadkowie nie wspierają, nie? Tak. Gdzieś są przecież konflikty rodzinne, nie każdy się dobrze dogaduje. Tutaj jest rozwiązane tak bardzo neutralnie przez nianię. A to koleżanka mi mówiła z pracy, trochę pracuję akurat w tej firmie, w której teraz jestem. Ona akurat ma partnera, ale powiedziała mi, że mają nianię, która mówi po niderlandzku, ta córeczka też tam z nią wtedy się uczy tego niderlandzkiego i ona ma tak, że urząd płaci większość pensji, a ona tylko dopłaca 200 euro miesięcznie tej niani i resztę płaci rząd. Nie? To jest fantastyczne i myślę, że co do tego pytania, biorąc to pod uwagę, to możliwe, że samotnym rodzicom może być tutaj łatwiej, dlatego że jeżeli rodzice pracują, więc w tym przypadku jeden rodzic pracuje, to ma prawo do zasiłku czy do tuslach, nie wiem jak to się nazywa, dodatku, prawda, do niani. I to są naprawdę duże pieniądze. Tylko warunkiem jest to, że to musi być oficjalne biuro niani albo zarejestrowana niania. Nie może to być sąsiadka czy ktoś tam, chodź zapłacę ci, tylko to musi być poświadczenie, to musi być wszystko udokumentowane, prawda? Moim zdaniem to się bardzo sprawdza i to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie dla rodziców i jeżeli jesteś samotnym, jeżeli masz szansę dostać zwrot za opiekunkę, więc masz szansę pracować, więc myślę, że jest łatwiej. No tutaj też wydaje mi się, że przyjeżdżając tutaj na emigrację dużo też zależy od szczęścia i od tego, nie wiem, od karmy, czy nie wiem od czego, ale od szczęścia, tak. Jak trafić. Też tak myślę. Bo można trafić naprawdę fantastycznie, a można trafić naprawdę mając pod górkę. Niestety system jest teraz taki, że przyjeżdżając tutaj z rodziną
to jest dosyć ryzykowne. Musisz najpierw przyjechać tutaj sam, przetrzeć szlaki przez agencję pracy, bo niestety przyjeżdżając tutaj jest ciężko dostać od razu pracę w firmie, trzeba przez te agencje, co też jest czasami niezrozumiałe. Dla mnie było na początku niezrozumiałe, że no ale po co te agencje? Przecież to jest firma, płaci 2 razy. Ale w agencji szybciej znajdziesz, nie? Ale no to jest komfort firm, prawda? Bo oni się nie muszą rekrutować, nie muszą się martwić, oni po prostu wysyłają żądania, potrzebujemy 10 pracowników na poniedziałek i agencja ma tych 10 pracowników im znaleźć, prawda? Ściągnąć No nie tak. wiem, z drugiego końca Europy, oni muszą być. Plusy i minusy rodzicielstwa w Holandii. No ja jestem zachwycona, ja jestem szczęśliwa tutaj będąc matką, naprawdę. Przede wszystkim widzę, jakie moje dzieci mają możliwości, bo są tutaj ogromne możliwości, jest bardzo dużo zajęć dla dzieci. W ogóle Holandia to jest taki kraj, gdzie te dzieci są na piedestale troszeczkę, prawda? Jest dużo rzeczy pod dzieci robione. Są czy place zabaw, czy różne systemy, czy nawet idąc do urzędów, zawsze jest jakiś kącik dla dzieci, zawsze jest, żeby to dziecko się nie nudziło, żeby coś zrobić. System edukacji ja sobie bardzo chwalę tutaj, bo jest nastawiony na rzeczy praktyczne, na różnorodność. Każdy znajdzie coś dla siebie. Są tutaj przeróżne szkoły, są świeckie szkoły, są muzułmańskie szkoły, są francuskie szkoły, jeżeli ktoś ma taką ochotę, prawda? Montessori, przeróżne. Tych nurtów, prawda, szkół jest naprawdę do wyboru. Wiadomo, że takie rzeczy są bardziej dostępne w większych miastach. Więc moje dzieci chodzą do totalnie multikulti szkoły i to jest fantastyczne, jak one przyjmują tą różnorodność, jakie dla nich to jest naturalne, prawda? Z jakim szacunkiem, z jaką akceptacją one rozumieją tą różnorodność, prawda? Że miksy kulturowe, dla nich to jest niesamowite, jakie oni mają tą możliwość. Dla mnie różnorodność na świecie jest jedną z piękniejszych wartości tak naprawdę i bardzo mi zależało, żeby moje dzieci miały kontakt z różnymi kulturami i poznały te różne kultury. Więc w Holandii jestem jak ryba w wodzie pod tym względem. I to jest, tego mi brakowało w Polsce, bo no Polska jest troszeczkę taka monokulturowa. Znaczy jest różnorodność, ale to nie jest Holandia. Tutaj to jest już taki multikulti bardzo mocne. Ja jeszcze bym tak powiedziała, przynajmniej ja tak z moich obserwacji gdzieś tam wynika, jak na ulicy patrzę, że oni się starają z tymi dziećmi rozmawiać, rodzice ogólnie, nie? I też, że na przykład, nie wiem, stoją w supermarkecie w kolejce, to jakiś tam obcy pan zagaduje do tego dziecka. Co prawda dzieci różnie reagują, ale no jest takie, patrzy się na te dzieci, że one są, stara się tam do nich zagadać, jakaś interakcja, żeby była w taki sposób, no. Tak, to dziecko jest akceptowane w przestrzeni publicznej, prawda? Nikt nie ma ci za złe, że dziecko robi hałas, jeżeli jest restauracja dla dzieci. No, nikt ci nie zwróci uwagi, a wręcz odwrotnie, zacząć jakąś właśnie interakcję z tym dzieckiem, prawda? W Polsce czułam się bardzo oceniana cały czas, prawda? Ta matka musi sobie radzić, musi być lekarzem, nauczycielem, psychologiem swojego dziecka, dietetykiem. Wszystko musi być na tip-top. Moim zdaniem w Polsce są naprawdę duże oczekiwania względem matki. Czuje się takie ciśnienie, czujesz się oceniana przede wszystkim. I moim zdaniem to wynika z tego, że tu jest tak ogromna różnorodność, że nawet nie ma jak oceniać. Bo jak można ocenić, nie wiem, matkę z drugiego końca świata, prawda? Jak to porównać, prawda? Wychowanie. I to jest... Nikt się tutaj nie wtrąca do tego, jak wychowujesz dzieci. Oczywiście są kontrole i z tego, co słyszałam, to są nawet duże kontrole. Dziecko chodząc do szkoły ma obowiązek chodzić. Jeżeli dziecko opuszcza za dużo szkoły, to się zaczynają różne organizacje interesować. Dlaczego dziecko opuszcza szkołę? Jeżeli dziecko jest jakieś zaniedbane, to szkoła zgłasza takie rzeczy, ma obowiązek zgłaszać. Bo jest taki mit, prawda, że w Holandii zabierają dzieci. To nie jest prawdą.
W Holandii zabiera się dzieci, jeżeli jest ku temu powód. I to nie jest tak, że ci przyjdzie pani, bo nie wiem, twoje dziecko płacze, moja córka okropnie płakała przy myciu głowy i nikt nigdy nie zapukał do mojej drzwi, zapytał się, co my robimy z tym dzieckiem, dlaczego ono tak płacze, a ono naprawdę płakała na pół osiedla. Przyszła sąsiadka kiedyś tylko zapytać się, dlaczego ona tak płacze, to znaczy tak w ciągu rozmowy, prawda, dlaczego ona tak płacze, wiecie, zainteresowała się. Nie ma znieczulicy, prawda? Nie ma tak, chodź sobie wychowuj po swojemu, mnie to nie obchodzi. W Polsce przecież nieraz dochodzi z tego powodu do tragedii, potem słyszymy o tym w telewizji. Tutaj się bezpośrednio zapytają, zainteresują się sąsiedzi, dlaczego ona tak płacze. No problem z myciem głowy, okej. I to jest po prostu akceptowane. Obowiązek szkolny, co ku mojemu zaskoczeniu jest od 5 roku życia, a nie od 4, pomimo że większość dzieci jednak i tak idzie od 4 roku życia. Jeżeli dziecko ma urodziny w styczniu, to w styczniu idzie już do placówki. Jest tak jakby przenoszone w ciągu roku. Pod koniec roku szkolnego, jak ma urodziny, czasami już mówią, dobra, już po wakacjach. Te pierwsze lata edukacji to jest taka forma przez zabawę, a że tutaj nie ma programu nauczania. Tutaj są cele jakieś, są jakieś założenia, ale nie ma tego samego programu nauczania. Więc szkoły, placówki prywatne, bo jest ich bardzo dużo, mają naprawdę wolną rękę w tym, w jaki sposób uczą i czego uczą. Ostatecznie jest to sprawdzane przez egzamin, państwowy egzamin i na tej ocenie tak jakby szkoła jest oceniana. Jeżeli szkoła ma jakieś złe wyniki, czy są jakieś tam braki, to podejrzewam, że jakieś tam instytucje zaczynają się tym interesować i kontrolować. To jedyne koszty, które ponosimy jako rodzice. Pióro do pisania, bo dzieci się uczą najpierw ołówkami, potem piórami, dla leworęcznych, praworęcznych, prawda, dobrane do wielkości dłoni. Tam Frania mi pokazywał, jakie fajne malutkie pióro dostali. To wszystko zapewnia szkoła. Rodzic nie musi się martwić o te koszta. Książki też są za darmo. Przeróżne, dużo rzeczy robią manualnie, plastycznych. My się absolutnie o to nie martwimy. Jedynie co płacimy, to opłata za autokar na wycieczkę szkolną. To jest jedyna taki większy wydatek roczny, że dzieci jeżdżą na jakieś tam wycieczki i to rodzice już płacą z własnej kieszeni. Ale dofinansowanie szkół jest naprawdę fantastyczne i myślę, że dlatego to jest takie, ma tyle możliwości, prawda? Tutaj tak jakby trochę zaciekawiają te dzieci, przynajmniej starają się zaciekawić tą wiedzą, zarazić, nie? Ja mam wrażenie, że ten stosunek nauczyciela do ucznia, ich relacja jest taka bardziej koleżeńska, jest z tym takim szacunkiem, ale jest taka bardziej luźna. Za moich czasów to nauczyciel jeszcze był tym takim, prawda, trzeba by było wiedzieć, jak się odezwać odpowiednio, żeby nie urazić. Jest inaczej. Ja nie lubię słowa, czy jest lepiej, czy jest gorzej, jest inaczej. Jest inaczej. I moim zdaniem to jest, wszystko jest czymś podyktowane, nie? Prosty mieszkanie w Polacie. Przede wszystkim jesteś język, bariera językowa, bariera kulturowa. Musisz się nauczyć całkiem nowego systemu. I nawet jeżeli jest on przyjazny, bo ja dosyć lubię system holenderski, bo jest klarowny, jest spójny i jest dopracowany, strony rządowe działają dobrze, co jest dla mnie naprawdę dużą wygodą, bo z translatorem jestem w stanie wypełnić jakieś tam, prawda, podstawowe papiery, co jest naprawdę dużym ułatwieniem. Ten język urzędniczy też jest dużo mniej oficjalny niż w Polsce. Minusem, ale trzeba się jednak przyzwyczaić, wdrożyć, zaakceptować. Na pewno jest więcej też zagrożeń. Przez to, że jest ta mieszanka kultur, to ma swoje ogromne plusy, ale też są jakieś zagrożenia, prawda? Ludzie są ludźmi, każda kultura ma swoje czarne owce i nigdy nie wiem, czy moje dziecko nie spotka takiej czarnej owcy w szkole, prawda? I będzie, bo ty jesteś taki, a nie taki, a my robimy taki, tak.
Nie jestem tego pewna, czy na przykład czegoś takiego nie będzie. Jesteśmy jednak przejezdni, nie wychowaliśmy się tu, więc dla nas niektóre rzeczy trudniej zrozumieć. Dostęp do narkotyków jest spory. Jest spory. Nie wiem, jak to będzie w czasach nastoletnich, ale na pewno będę się bardziej bała, że mój syn coś gdzieś pójdzie, coś weźmie niż w Polsce, prawda?